Cześć widzowie, witam Was z mojego warsztatu. Dzisiaj słuchajcie, chciałem Wam pokazać mój sposób instalacji Home Assistanta na maszynie wirtualnej na komputerze, którego już nie potrzebujecie. Ja oczywiście, jak już większość z Was wie, korzystam z komputera typu laptop, na którym mam zainstalowany system Windows oraz na tym systemie zainstalowany mam program wirtualizacyjny VMware Workstation Pro 17. Ja korzystam właśnie z instalacji Home Assistanta na maszynie wirtualnej, dlatego że uważam to rozwiązanie za najlepsze. A dlaczego najlepsze? Ponieważ wykorzystuję w ten sposób mój stary komputer, laptop właśnie do tego, żeby na nim pracowała maszyna wirtualna z postawionym na niej Home Assistantem. Takie rozwiązanie nie generuje mi dodatkowych kosztów w postaci zakupu maliny, na której wielu z Was właśnie stawia system Home Assistant ze względu na niskie zużycie energii. Ja wybrałem inną drogę, dlatego że w moim przypadku mam dość mocno rozbudowaną instalację fotowoltaiczną, mój off-grid, i koszty energetyczne, które generuje mi tutaj laptop, tak naprawdę są kosztem zerowym, a nie musiałem wydawać pieniędzy na zakup samego dodatkowego urządzenia w postaci malinki. Także dlatego tak u mnie to wszystko działa. I w dzisiejszym odcinku właśnie chciałem przedstawić Wam, jak zainstalować Home Assistanta na oprogramowaniu VMware Workstation Pro. A więc przechodzimy do konsensusu. Jak widzicie, mam przed sobą mój pulpit Home Assistanta, na którym zawarte jest mnóstwo różnych liczników związanych z parametrami falowników, magazynów i innych elementów w moim układzie, jak również ładowarka EV, która w tym momencie ładuje moją Kia Eniro. Dzisiaj mamy 21 kwietnia 2025 roku, godzina 13:17. Dotychczas wyprodukowane w moim przypadku energii 29, prawie 30 kWh. Pogoda dzisiaj jest super, słoneczko świeci, a więc przechodzimy do tego, czego dotyczy właśnie ten film, i zaczynamy od przejścia na stronę Home Assistanta. Ja w tym celu otwieram nową kartę, wpisuję w wyszukiwarce Home Assistant. Mam tutaj znalezioną stronę Home Assistanta, przechodzę na nią. Przechodzimy do zakładki Getting Started. Powiedzmy, że prawie że w prawym górnym rogu. I tutaj z tego rozwijanego pola Installation wybieramy Windows. I mamy tutaj trzy sposoby instalacji Home Assistanta. Za pomocą VirtualBoxa, za pomocą VMware i za pomocą Hyper-V. Ja korzystałem z wszystkich trzech rozwiązań. Miałem Home Assistanta na VirtualBoxie, miałem Home Assistanta na Hyper-V, czyli jest to wbudowany wirtualizator w system Windows Professional, a aktualnie od 1,5 roku korzystam z rozwiązania, jakim jest VMware Workstation, i muszę Wam powiedzieć, że to rozwiązanie sprawdza się u mnie najlepiej. Nie mam z nim totalnie żadnych problemów, nic tutaj się nie dzieje, nie ma żadnych zacięć, wszystko działa jak należy. Nie ma problemów z tym, że komputer zostanie uruchomiony ponownie. System mam zrobiony w autostarcie przed logowaniem użytkownika do systemu, także po załadowaniu już systemu Windows moja maszyna wirtualna jest uruchomiona i to jest dla mnie rozwiązanie super. Dodatkowo za pomocą właśnie VMware Workstation można bez problemu do komputera matki, czyli do komputera, na którym zainstalowany jest ten program, podpinać dodatkowe zewnętrzne urządzenia po USB. Ja na przykład mam dopięty odbiornik, nadajnik sygnałów Zigbee, ponieważ część urządzeń w domu mam zrealizowane na połączeniu Zigbee. Oczywiście na samym VirtualBoxie również można to zrobić, natomiast prędkość działania pomiędzy VirtualBoxem a VMware Workstation, jak dla mnie, amatorskiego użytkownika tych rozwiązań, no jest zdecydowanie lepsza na korzyść VMware. Przypuszczam, że ci, co więcej na ten temat wiedzą, na pewno potwierdzą moje zdanie. No i co? Właściwie to tyle. Pierwszym krokiem, który musimy zrobić, żeby zrealizować instalację właśnie na systemie VMware Workstation Pro 17
17, to musimy właśnie pobrać tu ten plik, więc klikamy. Plik, jak widać, rozpoczął pobieranie, jest w tym momencie pobierany. W tym samym czasie mamy tu oczywiście poniżej instrukcję całą instalacji, więc możemy sobie jak najbardziej to wszystko zobaczyć. Natomiast naszym następnym krokiem będzie przejście do pobierania instalacyjnego pliku VMware Workstation Pro 17. W tym celu otwieramy nową kartę. W wyszukiwarce wpisujemy VMware Workstation Pro 17. Mamy tutaj od razu pierwszą kartę, pierwszy link VMware Workstation Pro Now Available Free for Personal. Klikamy to. Mamy taką stronę, zjeżdżamy troszkę poniżej i szukamy takiego linku VMware Workstation Pro Download. Klikamy to. Wyskakuje nam strona Broadcomu. Tutaj w prawym górnym rogu klikamy na Login i wybieramy Register. I tutaj, słuchajcie, musimy się zarejestrować. Ja utworzę nowe konto. Wpisałem adres. Tutaj wprowadzam to, co jest na tej grafice w moim przypadku. I klikam dalej. Teraz na mój adres mailowy przyszedł kod. Ja sobie ten kod odczytam. Kod, który przyszedł na moją skrzynkę mailową, odczytałem i wprowadziłem w pole do wprowadzenia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Szukajcie kodu w folderze spam. Tam on się znajduje i przechodzimy dalej. Teraz mamy tutaj do wprowadzenia kilka danych związanych z nami, czyli musimy wprowadzić nasze dane. I tu musimy wprowadzić sobie hasło. Na koniec musimy zaakceptować politykę prywatności, jakieś inne ceregiele i klikamy poniżej Create Account po wprowadzeniu oczywiście wszystkich danych. Mamy rejestrację z powodzeniem. Tu właściwie Yes, I want to build my profile. Nie wiem, co to znaczy. Klikniemy to. Aha, tutaj wybieramy sobie jakieś informacje. Dobra, to my to jakby anulujemy. No i dobrze. Nie wiem, czy jeszcze będziemy musieli coś akceptować na mailu, bo robię to tak naprawdę drugi raz w życiu. Spróbujemy się zalogować na moje konto w tym momencie, które utworzyliśmy wspólnie. Wprowadzam wcześniej ustalone dane, klikam dalej, wpisuję hasło, loguję się i jesteśmy zalogowani. Następnie w prawym górnym rogu, obok nazwy naszego profilu, klikamy Mainframe Software. Zostajemy przekierowani do takiej strony. Dalej klikamy po lewej stronie My Downloads i mamy tutaj Free Software Downloads Available Here. Klikamy Here. Tutaj wpisujemy Workstation Show Results i mamy VMware Workstation Pro. Klikamy po prawej stronie. Mamy wersję dla Windowsa, bo taka nas interesuje i pobieramy najnowsze wydanie. Mamy tutaj stronę z możliwością pobrania właśnie tego pliku. Żeby pobrać ten plik, klikamy tu I agree. Następnie pobieramy tutaj tą chmurką ze strzałeczką w dół. Tak. I oczywiście, jak widzicie, znowu musimy wypełnić dane i zaakceptować regulamin. Także ja wypełniam dane, akceptujemy regulamin i potwierdzamy. I w tym momencie możemy pobrać program. Pobieranie się rozpoczęło. Program jest w tym momencie pobierany. Po pobraniu przechodzimy do instalacji. Jak widzieliście, program został pobrany. Przechodzimy do folderu, gdzie program został pobrany. Znajduje się tutaj plik instalacyjny. Otwieramy ten plik. Tak, chcemy zezwolić. I tutaj musicie przejść dalej tą instalację, która jest bezproblemowa. Ja program mam już zainstalowany na swoim koncie, także myślę, że nie ma potrzeby instalowania po raz drugi. Chociaż może, a zobaczymy. Przejdziemy tą instalację razem. Więc klikamy dalej. W moim przypadku, tak jak mówię, program jest zainstalowany, więc ja kliknę Change. Wy pewnie nie będziecie mieli tego. Ja tutaj nic nie chcę dodawać. Klikam dalej. Instalacja programu odbywa się. Ja nie przypominam sobie, żeby jakieś problemy były z tą instalacją, więc tu wszystko działa bezproblemowo jak należy. Wy też raczej, przypuszczam, żadnych problemów z instalacją mieć nie powinniście. Instalacja ukończona. Klikamy zakończ. Program mamy zainstalowany. Możemy go w tym momencie uruchomić. W tym celu wpisujemy
jest VMware Workstation Pro. Klikamy ikonkę uruchomienia. Mamy program uruchomiony, czyli już mamy połowę sukcesu za nami, czyli zainstalowanie oprogramowania do wirtualizacji. Jeżeli chodzi o kroki, jak skonfigurować wirtualizację pod Home Assistanta, to opisane jest to również na stronie Home Assistanta, właśnie w tej wcześniejszej zakładce, z której pobraliśmy nasz plik Home Assistanta przygotowany na oprogramowanie VMware Workstation. Zjeżdżając poniżej tu na tej stronie mamy tu Hypervisor Specific Configuration dla naszego VMware Workstation. Tu opisane są kroki, jakie powinniśmy wykonać w celu ustawienia naszego wirtualnego systemu Home Assistant. A więc jak widzicie po kolei 1, 2, 3, 4, utwórz nową wirtualną maszynę, wybierz to, tamto, siamto i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdziemy wspólnie właśnie przez utworzenie nowej maszyny wirtualnej. Przechodzimy do VMware Workstation, który mamy otwarty i klikamy Create New Virtual Machine. Następnie możemy wybrać ustawienia typowe. Przechodzimy dalej. Tu wybieramy sobie opcję I will install the operating system later. Wybieramy system Linux i tu musimy wybrać, zaraz sprawdzimy, Linux Other Linux 5 Xkernel 64 bit, czyli to, co właściwie mamy tu wybrane. Wersja Other Linux 5.xkernel 64 bit. Next. Tu możemy nazwać naszą wirtualną maszynę. Niech będzie to nazwane jako, w moim przypadku, HA Test. Ja w ten sposób tą wirtualną maszynę nazwę. Tu możemy też wybrać sobie folder, w którym znajduje się nasza wirtualna maszyna, żeby łatwo było nam odnaleźć. Ja zostawiam domyślną ścieżkę. Jest ona tu ładnie opisana. Możemy również, powiedzmy, skopiować sobie tą nazwę i otworzymy jeszcze tutaj folder i wkleimy tą ścieżkę skopiowaną. Aha, jeszcze jej jakby nie mamy. Dobrze, więc pozbędziemy się jakby tego HA test. Jesteśmy przekierowani. Ja mam utworzoną tu wcześniejszą wersję mojego testowego Home Assistanta, na której pokazywałem Wam, jak zainstalować ESP Home i program na ESP32 pod JKBMS-a. I za chwilę, jak utworzymy nową wirtualną maszynę, pojawi nam tu się folder, który nazwaliśmy jako HA Test. Dobrze, przechodzimy dalej i tutaj mamy Maximum Disk Size. Teraz możemy przejść z powrotem do naszej karty i tu mamy opisane jako 32 GB pojemności tego dysku, więc wpisujemy, powiedzmy, że te nasze 32 GB w tym przypadku. Wybieramy opcję Store Virtual Disk as a Single File, czyli zapisujemy jakby cały dysk jako jeden plik. Pamiętajcie, że wielkość, którą ustalimy tu w tym pliku, będzie nam zabrana z naszego dysku twardego tego komputera, tego laptopa. Tylko ona, ja nie wiem, czy ona nie będzie czasem tak jakby dynamicznie zabierana, czyli w zależności od tego, ile pamięci dyskowej będzie potrzebował Home Assistant, tyle po prostu z dysku będzie zabierane dynamicznie. Ale to na razie jest szczegół. Dobrze, po wybraniu właśnie jakby zapisywania jako jeden plik, klikamy i po wybraniu tej naszej pojemności 32 GB klikamy dalej. Mamy tu już podstawowe ustawienia zrobione. W tym momencie możemy też przejść do bardziej zaawansowanych ustawień. I tu mamy ustawienia związane z pamięcią RAM. Możemy sobie zerknąć rekomendacje. Mamy tutaj 2 GB RAMu, więc wybieramy sobie 2 GB RAMu. Procesorki musimy mieć 2, tak jak to jest oczywiście tu opisane na stronie Home Assistanta. Tutaj CD, DVD raczej w Home Assistancie nam potrzebne nie będzie. Zresztą ja w tym laptopie też nie mam, więc to możemy usunąć. Mamy tu przycisk poniżej Remove. Jeżeli chodzi o połączenie internetowe, to musimy zmostkować to z naszym połączeniem. Tutaj od karty Wi-Fi, LANowej i tak dalej. W tym celu wybieramy tutaj opcję Bridge. Jeżeli chodzi o ustawienia, to właściwie na tą chwilę wszystko. Możemy kliknąć Close. Oczywiście wszelkie ustawienia możemy jak najbardziej później edytować. Podstawowe ustawienia z utworzenia nowej maszyny wirtualnej są gotowe. Następnie klikamy Finish. Jak widzicie,
Tutaj po lewej stronie, gdzie wskazuję kursorem myszy, mamy utworzoną nową maszynę wirtualną i w tym momencie przejdziemy jeszcze do ustawień tej maszyny wirtualnej, klikając Edit Virtual Machine Settings i przejdziemy sobie do zakładki Options, zjedziemy do Advanced i tu musimy sprawdzić, żeby zaznaczona była opcja Firmware Type UEFI. Klikamy OK. Dobrze. Przed nami jeszcze jedna rzecz do zmiany związana z połączeniem sieciowym. W tym celu musimy przejść do menu Start i tu w wyszukiwarkę wpisać Virtual Network Editor. I tutaj musimy kliknąć Change Settings, potwierdzić, ponieważ chcemy się jakby zalogować do tego jako administrator. I tu w połączeniu mostkowym kliknąć Automatic Settings. I musimy tu odhaczyć wszystkie wirtualne połączenia, pozostawiając tylko i wyłącznie nasze fizyczne połączenia. W moim przypadku na tym komputerze korzystam tylko z sieci Wi-Fi, więc odhaczam wszystko poza moją kartą Wi-Fi, która nazywa się tutaj w ten sposób. W waszym przypadku będzie nazywała się ona inaczej. Mam tu również kontroler ethernetowy, natomiast w tym laptopie nie korzystam z połączenia kablowego. Jeżeli wy korzystacie z połączenia kablowego, to zostawcie wasz kontroler ethernetowy zahaczony ptaszkiem. Klikam OK, klikam Apply, ustawienia są ładowane i tu klikam OK. Pozostała nam do zmiany ostatnia rzecz. Teraz plik, który pobraliśmy z strony naszego Home Assistanta, czyli ten, który trafił do folderu pobranych o takiej nazwie hasowa 15.2.vmdk. Musimy wypakować tutaj, czyli wyodrębni wszystkie. Czekamy, aż się tutaj wyodrębni. I ten plik, który mamy wyodrębniony w folderze, który nam tu wyskoczył, musimy nazwać tą samą nazwą, którą mamy nazwany plik od naszego wirtualizatora. W tym celu mogę wyedytować tą nazwę, skopiować sobie ją. Plik, który ma wielkość 4160 KB, mogę stąd już usunąć. Następnie przechodzę do pliku, który został wyodrębniony, nadaję mu nazwę tą samą, kopiujemy ten plik, przechodzimy z powrotem do folderu, w którym mieści się nasza maszyna wirtualna, wklejamy tutaj ten plik i w tym momencie przeszliśmy etap konfiguracji naszego wirtualizatora i należą nam się brawa, a teraz możemy zobaczyć, czy nasza maszyna wirtualna wystartuje. W tym celu przechodzimy do VMware Workstation i klikamy naszą wirtualną maszynę, w moim przypadku jest to HTest i klikamy Power on this virtual machine. Wyskakuje jakieś powiadomienie, klikamy OK i sprawdzamy i czekamy, co się wydarzy. Jak widzicie, system jest ładowany. Pierwsze uruchomienie jest zawsze dość długie, ponieważ system jest tutaj rozpakowywany, wyładowany, świeżo instalowany, jakkolwiek to nazwać. Czekamy na załadowanie całkowite. I mamy już załadowany nasz system. W tym momencie, słuchajcie, tutaj mamy adres IPv4. W moim przypadku jest to, jak widzicie, 192.168.091/24. Ten adres możemy właśnie teraz wprowadzić do przeglądarki. 192.168.0.91. Dobrze pamiętam, zaraz sprawdzę. Tak. I dodatkowo na końcówce musimy jeszcze dopisać 2.8123. Enter. I jak widzicie, mamy tu przygotowywanie Home Assistanta. Przygotowanie Home Assistant. Może to potrwać 20 minut lub dłużej. Wow. Zobaczymy, czy faktycznie to będzie trwało aż tak długo.
Możemy, tak jak ja wcześniej zrobiłem, rozwinąć sobie tu szczegóły. Zobaczymy, na jakim etapie jesteśmy, bo system wypluwa tu wszelkie informacje. Komputer trochę przyspieszył, wentylatory ruszyły. Dostał jakieś obciążenie, coś tam się rozpakowywuje. Może coś pobiera się z internetu również w tym samym czasie, nie wiem. I jak widzicie, wyskoczyło. 20 minut wcale nie było potrzebne na to. Czy jesteś gotowy, aby ożywić swój dom, odzyskać prywatność i dołączyć do światowej społeczności? My będziemy tworzyć teraz oczywiście nowy dom. Wy możecie wprowadzić tutaj kopię, bo jest taka możliwość z tego, co widzieliście. Dobrze, i teraz możemy sobie wpisać Kamil. Tyle mi wystarczy. Tu mogę wprowadzić sobie hasło. Muszę potwierdzić hasło. I utwórz konto. Mogę sobie wybrać lokalizację. I tutaj zaznaczamy wszystko. Niech ludzie z Home Assistanta mają od nas różne dane. I jak widzicie, na samym początku już Home Assistant informuje nas o tym, że znalazł kompatybilne urządzenia. Właśnie między innymi, jak widzicie, w systemie ESP Home, ale jeszcze ten system na tym naszym świeżym instalatorze nie został dodany. Klikamy koniec. No i słuchajcie, mamy zainstalowanego Home Assistanta na maszynie wirtualnej w oprogramowaniu VMware Workstation. Przeszliśmy przez to razem. Myślę, że spokojnie poradzicie sobie z powtórzeniem tej instalacji. Ja z mojej strony oczywiście mogę Wam bardzo serdecznie polecić oprogramowanie VMware Workstation Pro 17. Sam z niego korzystam od 1,5 roku, chyba mówiłem to na początku tego filmu. Jest on bardzo dobrym oprogramowaniem, bardzo stabilny, nic się z tym nie dzieje, bardzo szybko pracuje w porównaniu do VirtualBoxa. Można podłączać bez problemów urządzenia zewnętrzne po USB, takie jak właśnie dyski twarde, urządzenia typu Zigbee, Bluetooth, no wszystko. Dla mnie jest system, właściwie ten wirtualizator jest super i polecam wszystkim to rozwiązanie. Jeżeli oczywiście macie niepotrzebny komputer typu laptop, a możecie na takim komputerze właśnie postawić Home Assistanta za pomocą VMware. Laptop dużo energii w pracy takiej właśnie z systemem VMware i odpalonym Windowsem wcale nie pobiera. Oczywiście jest to więcej niż Malina, która tam ma maksymalnie chyba, nie wiem, do 10 watów energii w obciążeniu. No laptop niestety tej energii w obciążeniu pobierze troszkę więcej, ale w momencie w pracy takiej podstawowej na Home Asystencie mój laptop schodzi chyba do 15 watów, a może nawet i mniej. W sumie powiem Wam szczerze, że nie kontrolowałem jakoś tego bardzo. To zużycie tutaj właściwie jest nieodczuwalne. No i oczywiście kosztów nie miałem, tak? Bo wykorzystałem komputer, którego już nie używałem. Także to jest bardzo duży plus. Na dzisiaj z mojej strony to tyle. W następnym odcinku pokażę Wam, jak sprawić, by maszyna wirtualna uruchamiała się razem z systemem operacyjnym, czyli z Windowsem, który mamy zainstalowany.
przed logowaniem do systemu. Także w momencie, kiedy już uruchomicie laptop, ale jeszcze nie zalogujecie się do systemu, to wasza maszyna wirtualna, wasz Home Assistant już będzie uruchomiony. No i co? Właściwie to na dzisiaj tyle z mojej strony. Bardzo dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Tam poniżej przycisk. Do polubienia oraz do komentowania. Może coś źle zrobiłem. A jak dobrze, to też skomentuj. Pozdrawiam. Wesołych świąt. Cześć.